Witajcie kochani, dzisiaj tematem filmu jest stary portret, jednak zanim zaczniemy zachęcam Was gorąco do subskrybowania mojego kanału. Jest to dla mnie ważne i daje mi niesamowitą motywację do dalszej pracy. A teraz nie przedłużając przechodzimy do rzeczy. Bazą pracy jest ramka wykonana z HDF-u, czyli dość śliskiego materiału, dlatego zaczynam od malowania jej podkładem akrylowym. Miejsce pod papier ryżowy maluję na biało farbą akrylową. Po jej wyschnięciu klejem do decoupage przyklejam uroczy portrecik z ITD Collection. Niestety, już chyba tradycyjnie, zapomniałam to nagrać. Odrysowuję sobie kształt ramki na portreciku, a następnie domalowuję delikatne tło. Po wyschnięciu farb zabezpieczam pracę lakierem, a z kolei po jego wyschnięciu domalowuję delikatny cień w miejscu, które wcześniej zaznaczałam ołówkiem. Portrecik ochlapuję rozwodnionymi farbami akrylowymi, zasłaniając wcześniej twarz dziewczynki. Następnie zabezpieczam pracę lakierem błyszczącym. Rameczkę oraz tył zawieszki maluję na grafitowo farbą akrylową. Następnie całość zabezpieczam lakierem.
kilku miejscach na ramce oraz z tyłu zawieszki nakładam preparat do spękań jednoskładnikowych. Następnie miętową farbą kredową maluję ramkę oraz tył zawieszki. Aby dodać pracy nieco lat, robię przecierki. Farba kredowa bardzo fajnie się szlifuje, jednak aby ułatwić sobie pracę, przed pomalowaniem nią przedmiotu można go delikatnie przeciągnąć świeczką albo specjalnym preparatem Vintage Effect. Rameczkę oraz tył zawieszki zabezpieczam lakierem matowym. Z masy samoutwardzalnej tworzę wyciski w kształcie liści i kwiatuszków, a następnie przyklejam je do ramki. Kiedy wyciski są już suche, całą ramkę zabezpieczam kolejny raz lakierem matowym. Kiedy lakier wyschnie, maluję wyciski na kolor ciemnoszary farbami akrylowymi. Po wyschnięciu szarej farby przemalowuję wyciski na kolor miętowy. To jest ta sama farba, którą malowałam ramkę oraz tył zawieszki, a następnie usuwam farbę z wycisków, używając wilgotnej chusteczki.
Sklejamy ramkę z bazą pracy. Wewnątrz ramki doklejam jeszcze samoprzylepne półperełki. Gotowy portrecik prezentuje się tak. Listę produktów, których użyłam do jego stworzenia, jak zwykle znajdziecie w opisie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę.